Pierwej w Krościcach nie każdy wiedział, co to je hebama albo położno, ale każdy znał Sztilerka i każdy wiedział, co się trudniła. U Annie Stiller, no bardziej znanej krościckiej hebamie, upowie jej córka, Monika Wójcik. Ktoś mi sprawiał, że mama spała przy otwartym oknie, żeby jakby ktoś w nocy rodził, żeby słyszeć, żeby nie przespać, żeby iść na łono. Ja, no ona miała szklunka do picia, to lód był dryny, we zima. Ja ona tylko przy otwartym oknie spała, no ja, żeby słychać jak ta ryceli. My tam mieszkali, to my też to słyszeli bez przerwy, tam ktoś w nocy klupoi. Sztilerko, chodźcie do mojej kobiety. Jako przyszło do tego, że ona została hebamą? Tak się to wymyśliła i to jej się podobało i w tym kierunku się uczyła i potem to robiła. Ona jakoś w Erfurcie się uczyła za hebama. U nas pieszo szli, tam to tylko z opowiadań, pieszo szli na Erfurt i tam się wyuczyła za hebama i potem przyszła na Zoł. Czyli ona zaczęła, jak zrobiła ten Ausbildung, to zaczęła robić jako hebama zaraz. Ja, potem w szpitalu. W szpitalu? No. Ja, najpierw w szpitalu. A gdzie w szpitalu? W Opolu. Ta i my się urodzili. Ja, a potem dopiero się zrobiła selbstständig i na tym opliku jeździła, zbierała te dzieci. No to ten oplik to była jej markenwaria. A to gdzie to musiała jechać? Niekiedy na Brenisa, niekiedy na Kup. To się robić. Tu też pisze tak jedna kobieta, że milicja ją zatrzymała, bo no, podglądali, milicja ją zatrzymała, bo ona jeździła z taką wielką taszą. I to powiedzieli, to jest na pewno handlera. Ona tam Sache zum Verkaufen. I to jechali za nią, zatrzymali ją i zrobili kontrolę. I to powiedziała, ja, obieźcie się te moje siery, wszystkie co tam moje, to ją przeprasza. I że oni nie wiedzieli, że ona do porodu jedzie i z milicja ją zatrzymała i Tasia przekopała. Odbieranie porodu to nie było wszystko. Co jeszcze należało do jej obowiązków? Direkt po porodzie ona musiała poradnika jechać do tej kobiety, żeby brust przygotować na pokarm. Jak tam były jakieś dolegliwości, to jej tam zawsze coś tam pomogła. No i to było wszystko. A jak coś było koniecznie, to przyszli powiedzieć, że przyjdźcie do mojej kobiety, bo mu to i to. Sama no te pierwsze dni jeździła. A ona sama nie rodziła włos dzieci w domu, no w szpitalu rodziła? My się urodzili w szpitalu w 7 miesiącu. Ona była normalnie w robocie i my się urodzili w 7 miesiącu i to dzwonili po papa, że no przyjechać i tu się już coś stało, ale są dwie. Powiedział, ja byle coś tam wzięła z wózka i mi tu podłożyła. On nie chciał wierzyć. Ona też sama nie wiedziała, że mu zwillingi, no. Dwie się urodziły i okropnie małe, okropnie, no ale to było w szpitalu, to był inkubator, to z wszystkim się dali rady. Mama prowadziła rejestr porodów. Ja. Ona miała takie specjalne biurko i to było full zaladowane tymi książkami, co ona pisała. Ona musiała każdy poród zarejestrować, wypisać. Kiedy mama skończyła robić jako hebama? Ile miała lat? Nie wiem. Ale była na ryncie już była, jak jest robiła? Czy? Ja, była na ryncie i jest to robiła i to robiła u całe, jakieś tam no, rejestracje, zaszczyki i no jeździła do tych ludzi. Do nas bez przerwy ludzie przychodzili, Sztilerko mnie brzuch boli, Sztilerko mnie głowa boli. Ona miała kofer, co ona i z Niemiec dostawała lekarstwa. I tak leczyła tych ludzi prywatnie, jak na wsi. Kto ją zawołał, kto potrzebował pomocy, to przyszli cała i powiedział, tam dostanie 20 zaszczyków, tam musicie dziennie jeździć. Ona była in Bewegung. 90. urodziny jeszcze fajerowała w Nowej. Też było bardzo dużo ludzi, mindestens 30-40 Leute pozapraszała. I po tych urodzinach my już przyjechali z nią tu do Berlina. I już tu została, bo ona już nie umiała sama tam żyć. No ja, i od tego, i potem jeszcze była 7,5 lat tu w Berlinie.
Do 97 była na nogach.